Cześć siemanko, kupiłem najtańszy UPS firmy Greencell. Dlaczego mówię najtańszy? Najtańszy oferujący te funkcje. Za tego UPS-a zapłaciłem 229 zł. I tutaj najważniejsza sprawa, która zdecydowała o kupnie jego, możliwość połączenia go przez USB. Podłączenie. Druga sprawa, która zadecydowała o tym, że jego zakupiłem, to jest to, że znajduje się na stronie NUT jako wspierane urządzenie, czyli powinien współpracować z moim serwerem. Nie jest to UPS do jakichś dużych serwerów, nie jest to UPS do jakiegoś mocnego komputera do grania. To jest taki malutki UPS, który mi po prostu pomoże w razie zaniku prądu, że nie wyłączy się serwer nagle. W końcu mogą się jakieś dane uszkodzić, bo serwer pracuje jednak 24/7 i są zapisy z dysku, odczyty i w końcu coś może pierdyknąć. Nie tylko dysk, ale też inne rzeczy. Kiedyś myślałem, na cholerę mi takie coś jak tutaj prąd nigdy nie znika. Ostatnio 3 dni była taka sytuacja, godzina 16:30, pstryk, nie ma prądu. Wchodzę na energa.pl, bieżące wyłączenia, wyłączenie awaryjne. I chyba 3 godziny nie było prądu jednego dnia, 3 godziny drugiego dnia. No i wcześniej, jakoś 2 tygodnie wcześniej też była taka sytuacja. Stwierdziłem, że to się jednak zdarza. Mimo że przez, powiedzmy, 5 lat się nie zdarzyło. No ale w końcu przyszła pora, nie? Odepniemy sobie komputerek i podepnę go sobie tutaj. Coś się wydarzy? Pewnie coś się wydarzy. Ale ciekawe co. I teraz włączymy. No i dobra, teraz włączę komputerek. No i dobra, komputer się odpalił. Wszystko działa. Ale co się stanie, jak wyłączę prąd? Zobaczymy. Co się stało? Przełączyło się na baterię. Wrócił prąd i się przełączyło z powrotem na zasilanie z sieci. Greencell ma taki fajny program na Windowsa, akurat to jest teraz, który pokazuje nam napięcie wejściowe, częstotliwość wejścia, napięcie wyjściowe i obciążenie. Bateria w trakcie ładowania, prostownik, zasilanie z sieci, falownik. No dobra, teraz szybki teścik, jak to będzie tutaj wyglądało. Odłączam prąd. Od razu odpowiadam na komentarze, bo niektórzy napiszą: tylko czysta sinusoida musi być, bo inaczej nie, kurwa, nie. Okej, ale do mojego użytku modyfikowana sinusoida będzie w porządku. Nie mam zasilacza takiego, który jest bardzo wrażliwy na lekkie zmiany. Poza tym, tak jak widzieliście przed chwilą, mam podłączony komputer. Po wyłączeniu prądu praktycznie natychmiastowo się przełącza na zasilanie z baterii. Komputer się nie wyłącza. Ostatnio testowałem, ustawiłem, żeby przy niskim poziomie baterii się wyłączył. Chociaż nie do końca to tak działało, jak bym oczekiwał, bo ustawiłem wyłącz komputer przy niskim stanie baterii. No i czekałem, bo na początku ta bateria poleciała, później wzrosła, później poleciała, także te wskazania są takie, no są, bo są, że było tam 7%. Mówię, kurde, myślałem, że przy 10 się wyłączy. Nie, 5%. Nie wyłączył się. Dopiero jak weszło na 1%, to się pokazało, system Windows zostanie zamknięty za 3 minuty. Mówię, 3 minuty? Czy to nie wytrzyma? No i czekałem. I zostało jeszcze 1,5 minuty i zabrakło baterii. I system się wyłączył. Ale po prostu z braku prądu. Więc to ustawienie średnio. Ale ja nie będę korzystał z Windowsa. To ma być podtrzymanie serwera. Później tam skonfiguruję sobie, żeby jak zniknie prąd, żeby go tam podtrzymał, powiedzmy, nie wiem, z 10-15 minut. Zobaczę po prostu, przetestuję tam, ile w ogóle da radę go podtrzymać. Albo po prostu jak bateria spadnie tam powiedzmy do 40-30%, to ma wtedy sobie ładnie zamknąć wszystko i tyle. Także nie będę polegał na tym programie, tylko konfigurację będę musiał sobie zrobić sam na serwerze, żeby to ładnie ze sobą współpracowało. Tutaj możemy nawet przeprowadzać testy UPS, zdalny test UPS 10 sekund.
Włączamy. Test zakończony, pomyślnie. Dlatego za 299 zł, dlatego za 299 zł, dlatego za 229 zł jest to dla mnie najtańsza opcja, bo ma połączenie USB, no i jest na liście wspieranych urządzeń Nutella. A w następnym filmie spróbuję nagrać go już w takim prawdziwym środowisku jego, czyli podłączę go do serwera, skonfiguruję, no i zobaczę, czy to śmiga. Jeśli jesteście chętni do oglądania, to zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i co? Zapraszam na mojego bloga radosławny.pl. Znajdziecie tam jakieś artykuły, jakieś kalkulatory, jakieś produkty, które możecie sobie kupić. A jeśli macie pomysł, czego brakuje na moim blogu, piszcie śmiało. Postaram się to zrobić, dodać. Jeśli chcecie jakiś kalkulator, nie ma problemu. Ogarniemy. Hej!